O rzeczach sprawdzonych często mówi się, że warto kupować je w ciemno. I zasada ta dotyczy także niektórych samochodów. Na przykład auto, które za chwilę Wam pokażemy, jeszcze nie wyjechało na drogi, nie wjechało do salonów. Jeszcze klienci na oczy go nie widzieli, a już je kupili. 1250 osób wpłaciło zaliczkę za ten samochód. I my sprawdzimy, czy zrobili dobrze, czy może powinni się ubiegać o zwrot hajsu. Przed Państwem najnowsza, 6. generacja Toyoty RAV4. Nowej RAV4 jeszcze nie ma, starej już nie ma, bo nie znajdziecie jej nawet na stronie Toyoty, cennika, ale znajdziecie ją u nas, czyli na platformie findcar.pl. Jest ponad 300 egzemplarzy, głównie używanych, ale zdarzają się jeszcze nówki sztuki poprzedniej generacji i możecie sobie znaleźć swoją ulubioną, wymarzoną i potem zadzwonić do dealera, bo pamiętajcie, że my nie jesteśmy żadnym pośrednikiem, to nie są nasze samochody, to są samochody wyłącznie dealerów, w tym wypadku dealerów Toyoty, choć oczywiście marki są wszystkie modele również, więc to my nie jesteśmy pośrednikiem, tylko Was łączymy z dealerami na platformie Findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. A skoro jesteśmy przy platformie, to wyobraźcie sobie, że zupełnie nowa 6. generacji Toyota RAV4 jest zbudowana na tym samym podwoziu, na tej samej platformie, co Toyota RAV4 5. generacji, czyli tej zjeżdżającej z rynku. To oznacza, że mamy m.in. taki sam rozstaw osi, do tego za chwilę wrócimy. Bo tę platformę przede wszystkim usztywniono, nieco zmodyfikowano. Jest 10-15% sztywniejsza niż ta w poprzedniku i troszkę ją zmodyfikowano tutaj od spodu, na samym dole, po to, żeby zmieścił się większy akumulator, jeżeli chodzi o wersję PHEV, czyli hybrydę typu plug-in. I on został również przesunięty bardziej w kierunku centrum samochodu, a nie tylko tutaj pod tylną kanapą, jak było w poprzedniku. Jeżeli chodzi o rozstaw osi, to tak jak powiedziałem, co do centymetra, taki jak w poprzedniku, to dokładnie 269 centymetrów. Jeżeli chodzi o długość auta, dokładnie co do milimetra. Taka jak w poprzedniku, czyli równiutkie 460 cm. Jeżeli chodzi o szerokość, nowa RAV4 jest co do milimetra taka jak poprzedniczka, czyli ma 185,5 cm bez lusterek. A jeżeli chodzi o wysokość, to jest to jedyny parametr, który się zmienia, bo mamy niżej o 5 mm, ale nie wynika to z tego, że samo nadwozie jest niższe, tylko z faktu, że mamy mniejszy prześwit. W poprzedniku to było 19 cm, teraz jest to około 18,5 cm w najniższym miejscu, ale 18,5 cm jak nasuwa, to i tak dobry wynik. To, co się zmieniło, no to zmieniła nam się stylistyka i to zasadniczo, bo auto upodobniło się choćby do tego, co znamy z nowego Priusa, z nowego CHR-a, czy z nowej Toyoty Camry. Specyficzne światła, przy czym Toyota nie uległa modzie na rozdzielenie świateł do jazdy dziennej, tych LED od głównego reflektora, który często teraz w samochodach jest tutaj niżej w zderzatku zamocowany. Tutaj mamy spójny jeden reflektor z tymi charakterystycznymi bocznymi wąsami i uwaga, po raz pierwszy w Toyocie w wersji Executive najwyższej będą reflektory HD Matrix. 13 lat po tym, jakie wynaleziono. Wow! No Toyota, ja na Twoim miejscu to jeszcze z 7 lat bym poczekał. Co tak szybko? 13 lat? Dajcie spokój. Nadal pozostaliśmy przy trochę takich kanciastych kształtach, nawiązujących do poprzedniej RAV4 i to jest akurat fajne, bo tutaj widać wyraźnie te przetłoczenia. Linia samochodu jest teraz ciutkę inna za to, ponieważ zobaczcie, bardzo płasko poprowadzono dach i jakby go wydłużono tutaj przez ten spoiler, a tył mamy bardziej ścięty. I to poskutkowało tym, że zmieniły nam się proporcje i one w tym samochodzie naprawdę są bardzo ładne. Jak stoi się i się z boku na niego patrzy, to przez tę wydłużoną linię dachu wygląda na większy niż był dotychczas. I generalnie muszę powiedzieć, że jest po prostu samochodem ładnym, estetycznym, bardzo ładne ma proporcje. I w katalogu wyczytałem, że będzie miała, uwaga, 17 kolorów. Mówię sobie, ja pierdzielę, jakiś Japończyk odkrył, że jego piórnik z kredkami ma też drugą stronę. Jo, druga partia kredek, rysuje. Ale okazało się, jak zacząłem zgłębiać temat, że tych kolorów jest 10, a nie 17. Toyota sobie wymyśliła, że 7 to będą te same kolory, tylko z czarnym dachem w wersji Style i w wersji
GR Sport. No to jest dokładnie tak, jakbym założył czarny kapelusz i wtedy bym uznał, że moja koszula też jest czarna. Nie, to jest 10 kolorów, a nie 17 zdecydowanie, tylko te 7 to są te same, które są w tych 10, tylko mają czarny dach. Gdybyście chcieli troszkę większą Toyotę RAV4 nowej generacji, to jest taka możliwość. Właśnie w momencie, kiedy zamówicie tego GR Sporta, to zmienia się nieco przedni zderzak, wystaje o 3,5 cm bardziej niż ten, zmienia się też tylny zderzak, który zaczyna wystawać o centymetr dalej, w związku z czym całe auto jest 4,5 cm dłuższe w wersji GR Sport, a oprócz tego jest także szersze, ponieważ poszerzono dodatkowo tutaj nakładki na nadkola i poszerzono rozstaw kół z przodu i z tyłu o 2,5 cm, więc mamy rawkę, która jest 4,5 cm dłuższa i 2,5 cm szersza. Niemniej w środku jest dokładnie taka sama, napędy ma też te same. Tył tego samochodu bardzo mi się podoba. Nie mamy tu żadnej listwy świetlnej, ale są charakterystyczne lampy tylne z takimi pionowymi lampami LED. I tutaj znalazł się napis nie Toyota, tylko znalazł się napis RAV4, przez co Toyota chce podkreślić, że Rawka to jest marka sama w sobie. I generalnie jest tutaj dużo płaskich powierzchni, przez to, że lampy szeroko zachodzą na błotniki, to całe auto sprawia wrażenie szerszego niż jest w rzeczywistości. Mamy tutaj taki trochę tandetnie polakierowany ten zderzak, ale ta nakładka ma nadawać bardziej offroadowego charakteru. Za plus natomiast można uznać fakt, że wreszcie układ wydechowy jest ładnie tam głęboko schowany, nie razi tutaj z tyłu. Pojedyncza rura wydechowa też schowana tak, że jej nie widać. I to jest plus. Bagażnik. W poprzedniej RAV4 miał 580 litrów pojemności. Wygląda na oko dokładnie tak samo jak właśnie w poprzedniku, tutaj w tej nowej, ale ma według katalogów i danych technicznych mniejszą pojemność, bo litrów 514. Tutaj do rolety, bo jeżeli załadujemy po dach, to mamy tych litrów 749, czyli więcej niż w poprzedniej RAV4 o 16 litrów, a to efekt tego, że właśnie inną kubaturę ma tutaj tylna część nadwozia. Więc mówiąc krótko, jak jedziecie do bezpiecznego kraju w Europie na wakacje, to macie 749 litrów, zabieracie więcej bagaży. Jak jedziecie do Francji, to zabierajcie mniej bagażu. Chyba że jedziecie do Francji i zabieracie więcej bagażu, to wracacie wtedy bez bagażu. If you know what I mean. W wykończeniu tego auta nie ma co się jakoś specjalnie przyglądać, bo to jest wersja przedprodukcyjna. O, można sobie obniżyć podłogę bagażnika tutaj jeszcze delikatnie o kilka centymetrów, ale wtedy nie jest tutaj równa ta podłoga, tylko jak widzicie z przodu, z tyłu i po bokach jest nieco wyższa. Są uchwyty do montażu, to wszystko tutaj jest nadal plastikowe, jak to w Toyocie bywa. Jest gniazdo zapalniczki, jest tutaj jakaś siateczka, która przytrzymuje nam przedmioty. Nie ma akurat rolety w tym egzemplarzu, a jeżeli chodzi o kanapę tylną, nadal można ją sobie ustawić w dwóch pozycjach, czyli tak jak było dokładnie w poprzedniku. Jako że jest to wersja przedprodukcyjna, to nie działa elektryczne zamykanie klapy bagażnika, nie działa kluczyk, parę elementów jest kiepsko spasowanych, na przykład podłokietnik tu z przodu, o proszę, zobaczcie. Nie za dobrze spasowano też maskę z błotnikiem, ale to mówię, to są efekty tego, że to jest totalnie przedprodukcyjne auto, nawet nie ma numeru VIN, ale ma silnik. Ma silnik. I teraz podstawą będzie tutaj, jak słyszycie, francuski diesel z Pro Ace'a. Oczywiście, że nie, żadnych diesli nie będzie, ani żadnych klasycznych napędów benzynowych, będą wyłącznie hybrydy. Będą dwie, ale tak naprawdę 4. Za chwilę wytłumaczę, o co chodzi. Tak czy siak, podstawą będzie hybryda z napędem wyłącznie na przednie koła, której silnik spalinowy będzie miał 143 konie mechaniczne, moc ograniczoną względem tego, co mieliśmy w piątej generacji ze względu na emisję spalin, ale silnik elektryczny będzie mocniejszy, będzie miał 136 koni mechanicznych. Dodatkowo ten silnik elektryczny umieszczono teraz w jednej obudowie ze skrzynią biegów ECVT i ze sterownikiem. Dlaczego tak
zrobiono? Po pierwsze dlatego, że wówczas ma to bardziej kompaktowe rozmiary i mniej waży, a po drugie łatwiej oddaje moc. Po prostu przez to, że mamy silnik elektryczny od razu przy skrzyni i w jednej obudowie, to każde naciśnięcie pedału gazu daje lepszy efekt. Moc systemowa 183 konie mechaniczne, więc mniej niż w poprzedniku, ale przyspieszenie przez tę właśnie zmianę tutaj tego wszystkiego poprawiło się o pół sekundy i w wersji przednionapędowej 8 sekund ma robić ta wersja do setki. Wersja 192-konna, czyli nieco mocniejsza, będzie robiła setkę w 7,7 sekundy. A mocniejsza jest dlatego, że w niej umieszczono również drugi silnik elektryczny na tylnej osi, który ma 54 konie mechaniczne. Oprócz tego jeszcze zmieniono nieco akumulator trakcyjny, który ma podobne gabaryty i podobną masę do poprzednika, ale jednocześnie nieco większą pojemność przez to, że mamy większą gęstość energii w tym akumulatorze. I tu mamy dwie hybrydy. Jeżeli spojrzymy na to, że mamy przednionapędową i tylnonapędową w dwóch różnych mocach, bo jedna ma 183 konie mechaniczne, a druga 192 konie mechaniczne. Ale będziemy jeszcze mieli wersję plug-in. I wersja plug-in będzie miała dokładnie ten sam silnik spalinowy, ale mocniejszego elektryka, bo będzie miał 204 konie mechaniczne. Łączna moc systemowa 268 koni mechanicznych, mówimy tutaj o napędzie naprzód, albo 304 konie mechaniczne z napędem na 4 koła AWDI, wówczas tam z tyłu też jest silnik 54-konny. Więc mamy tak naprawdę 4 hybrydy i każda ma inną moc. Dwie klasyczne, 183 i 192 konie i dwa pluginy, zależnie od tego, czy bierzemy wersję z napędem naprzód czy na tył, 268 albo 304 konie mechaniczne. Ich osiągi będą podobne, tego plugina przede wszystkim z napędem na 4 koła, podobne jak w przypadku tego obecnego, schodzącego z rynku, bo to będzie około 6 sekund do setki. Ale to, co najbardziej się zmienia w przypadku tych pluginów, to akumulator, ładowanie i zasięg. Bo bateria, która będzie umieszczona w podłodze, będzie miała 22,7 kWh pojemności, prawie 23 kWh, czyli będzie o około 5 kWh większa niż w tej zjeżdżającej z rynku generacji. To przełoży się na zasięg, który w cyklu mieszanym WLTP ma wynosić około 100 km i podobno, jak te samochody testowe jeżdżą po Tokio, to w cyklu miejskim potrafią tylko na prądzie zrobić nawet 150 km, przy czym oczywiście jak jeżdżą po, nie wiem, dużych japońskich miastach, na przykład Tokio, no to więcej tam stoją niż jeżdżą, więc ja raczej bym założył, że to będzie 100 km, może 90 przy tym rozmiarze akumulatora. Oprócz tego plugin będzie miał taką klapkę tylko po drugiej stronie i zdecydowanie szybsze ładowanie niż dotychczas. Bo po pierwsze, ładowarka pokładowa będzie miała już 11 kW, co oznacza, że jak podłączycie do sieci domowej, czyli na przykład do gniazdka takiego siłowego, to naładuje się w 2,5 godziny na 100%. Ale będzie też możliwość ładowania jej prądem stałym. Czyli podjeżdżacie pod CCS-a, 50 kW maksymalnie wtedy przyjmie, około 30-40 minut i jesteście naładowani na kolejnych 100 km. Więc naprawdę zapowiada się ten plugin całkiem nieźle. Pytanie, jak będzie miał skalkulowaną cenę. Tylna kanapa w zasadzie 1:1 to, co znamy z poprzednika. Zarówno jeżeli chodzi o prosty bardzo design, choćby boczków w drzwiach, jak i to, jaką mamy tapicerkę, jak są ukształtowane fotele, jakie mają zagłówki, jak wyglądają przednie fotele z tyłu. Tutaj delikatnie jakby zmieniono tylko ten panel na konsoli środkowej, gdzie mamy już dwa gniazda USB-C i przyciski do włączania podgrzewania skrajnych siedzisk tylnej kanapy. Są nawiewy. Proste to wszystko, nawet bardzo proste, powiedziałbym, że jak na współczesne standardy aż za proste, bo o ile nadwozie jest fantazyjne, finezyjne momentami i takie po prostu ładne, przykuwa wzrok, to tutaj wsiadacie i macie wrażenie, kurde, to ja siedzę w innym samochodzie, z zewnątrz nowa RAV4, a w środku stara RAV4, na szczęście deska rozdzielcza jest zupełnie inna niż w poprzedniku, za chwilę ją zobaczycie, ale siedząc tutaj, obcując z tymi drzwiami, to mam tylko nadzieję, że naprawdę w wersjach Pro
produkcyjnych będzie zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o jakość, bo widać, że ten samochód zrobiono z tego, co Toyota chyba znalazła na śmietniku zaraz za fabryką, bo to wszystko najzwyczajniej w świecie kupy się nie trzyma, no ale trzeba jasno powiedzieć, to jest wersja totalnie przedprodukcyjna, taka, która nigdy nawet nie będzie jeździła. Przestronność, no tak jak w poprzedniej RAV4, miejsce nad głową mam, pomimo szklanego dachu, który jest opcją w Executive. Na kolana i na stopy jest naprawdę całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, że auto ma tylko 4,60 m długości i też niewielki rozstaw osi, po prostu się tutaj mieszczę, no i plus za to, że mogę delikatnie przynajmniej pochylić sobie to oparcie, a tutaj mamy jeszcze szeroki podłokietnik, 2 uchwyty na kubki. No to teraz przejdźmy do przodu. Ale dobrze by było, żeby w wersjach produkcyjnych drzwi się tak dobrze zamykały jak w tej przedprodukcji. Deska rozdzielcza to coś zupełnie innego, nie tylko jeżeli chodzi o RAV4, ale w ogóle całą gamę Toyoty, bo wygląda inaczej, jest zdecydowanie bardziej kanciasta, nawet bardziej kanciasta powiedziałbym niż samo nadwozie. Oczywiście, pamiętajcie, wersja totalnie przedprodukcyjna, widać to na przykład tutaj. Jakaś panna pazurami tutaj drapała, ewentualnie jakiś kot tutaj tańcował. Może go ktoś zamknął w środku i szukał kuwety w tym miejscu. O, to jest świetne rozwiązanie, bo podłokietnik teraz jest otwierany na 2 strony, ale można go także sobie wymontować i na przykład iść pograć w padla, ewentualnie może robić za stoliczek. Mówię całkiem serio, zobaczcie, można go odwrócić i tutaj można sobie położyć jakieś, nie wiem, kanapkę z McDonalda. Akurat idealne miejsce na pudełeczko, tutaj obok frytki i możecie sobie zjeść, przy czym to nie wygląda jeszcze, nie jest dopracowane, jeżeli chodzi o szczegóły, ale samo rozwiązanie naprawdę fajne. Ten schoweczek też dosyć głęboki, jest gniazdo zapalniczki, jest gniazdo USB-C tutaj w tym podłokietniku, a oprócz tego są 2 gniazda USB-C jeszcze tutaj, bardzo ładnie wkomponowane i z dużą mocą ładowania, bo aż 45 W. Oprócz tego w wersji Executive są 2 ładowarki indukcyjne. Jedna tutaj dla pasażera, druga tutaj dla kierowcy, chyba że kierowca ma 2 telefony, służbowy i prywatny. Wówczas panna, która siedzi obok, musi się podłączyć do zwykłego gniazda. Ładnie wkomponowane tutaj przyciski w te boczne takie dzyndzle wystające. Jest sporo fizycznych przycisków. Przyciski pozostały również do obsługi najprostszych funkcji klimatyzacji, natomiast mamy zupełnie nowe multimedia w Toyocie, które nazywają się Arin. Tak się nazywa cały ten system i możemy tutaj sobie robić absolutnie wszystko. Ustawiać widżety na ekranie, takie jak nam odpowiadają. Przestawiać sobie to wszystko, robić ulubione jakieś funkcje. Działa to naprawdę bardzo szybko, jest estetyczne w formie, wygląda na proste, będzie nawet połączona nawigacja z usługami Google'a. Nawet tutaj po tej wyszukiwarce widzicie, że to już jest takie trochę właśnie w stylu googlowskim. Będzie oczywiście asystent głosowy, będą aktualizacje OTA, mapy online, jeżeli są dostępne, a jak wjedziemy w obszar offline, to się będą zasysały te offline'owe właśnie, więc wygląda to wszystko tutaj na tym ekranie naprawdę dobrze, a przede wszystkim szybciutko działa. Tu tryby jazdy będzie można nawet wybrać, ale będzie można też to zrobić oczywiście dużo szybciej przyciskiem tutaj. Tu dzynzel do zmiany przełożeń, już taki malutki, bez wajchy, 2 uchwyty na kubki, sporo półeczek i schowków, to na plus, bo i tutaj przed pasażerem będzie taka wnęka, gdzie można będzie rzucić jakieś przedmioty. Tu też jest wnęka, fajne rozwiązanie, o którym mówiliśmy z tym schowkiem. 2 uchwyty na kubki, też inna grafika zegarów i duże te zegary, ponieważ mają ponad 12 cali. Muszę wyjąć kluczyk, który nie działa. O, widzicie? O, jest, zadziałało auto. O, tak wyglądają tutaj zegary. Kierownica też w nowym dla RAV-ki układzie. Tutaj tradycyjnie wszystko do sterowania aktywnym tempomatem i asystentem jazdy autostradowej, a tutaj po prostu do zmian na komputerze będą różne grafiki, ale tutaj jeszcze w tym egzemplarzu, tak, zgadliście, nie działają. Co oprócz tego wszystkiego, no najnowsze systemy bezpieczeństwa oczywiście, nadal będzie można mieć JBL-a, który ma 9 głośników i występuje w wersji Executive standardowo, wersja GR Sport, która będzie miała troszkę inne fotele, w wersji Executive skóra na fotelach naturalna, mieszana ze skórą syntetyczną i wydaje mi się, że ta część akurat właśnie jest naturalna i jest całkiem miła. No liczę przede wszystkim, że wersje produkcyjne będą wykończone lepiej i z lepszych materiałów, że na przykład to
będzie miękkie i przyjemne, bo tutaj jest plastikowe. No to, że to wszystko lata, że to jest nieprzymocowane tak jak trzeba, chybotliwe, porysowane, no to składam na karb tego, że to jest po prostu totalna przedprodukcja. W zasadzie jeden i jedyny, można powiedzieć, egzemplarz, który w tym momencie funkcjonuje w Europie jako auto, które ma służyć do tego, że dealerzy Toyoty się na nim uczą, poznają je, sprawdzają, co tutaj mamy nowego. Schowek przed pasażerem jest, on tutaj lata, co... No i tyle, co Wam będę więcej opowiadał. Czekamy, aż wjedzie ten samochód do salonów na przełomie marca i kwietnia, chociaż bardziej w kwietniu. Najpierw wjedzie jako zwykła hybryda, potem wjedzie jako plug-in z napędem na 4 koła, a wersja przednionapędowa plug-ina będzie sprzedawana dopiero na początku przyszłego roku, ale uważam, że jak brać przecież takiego plug-ina, który zapewne taniej nie będzie, to tylko z napędem na 4 koła. Ta wersja AWD-i będzie droższa o 10 000 złotych, czyli za tego elektryka na tylnej osi 54-konnego trzeba będzie dokładnie tyle dopłacić. A jak to jeździ, jak to będzie zrobione w wersjach produkcyjnych, no to się przekonamy za jakieś 2 miesiące.